Cześć w kolejnym vlogu. Jadę dzisiaj biegać, ale jadę na rowerze, nie jak zwykle autem. Przez to, jakbym w tym momencie chciał jechać autem, to zanim bym dojechał na miejsce, byłoby już ciemno. No i bardzo się to wszystko pokorkowało, ale to dobrze, bo przy okazji sprawdzę dzisiaj, czy rower jest dobry jako rozgrzewka do biegania. Trochę mi ostatnio brakowało tej rozgrzewki, trochę była za słaba. No i czułem też na drugi dzień kolana, tak jakby były niedokładnie nasmarowane. Zobaczymy, czy rozgrzewka na rowerze, a mam do przejechania kilka kilometrów, nie wiem ile, sprawdzę to jak dojadę na miejsce, ale cel jest taki, żeby nasmarować kolana, no i dogrzać te mięśnie. Patrzcie, co się dzieje. Godziny w korkach, naprawdę godziny w korkach. Nie ma lepszego miejsca, żeby zostawić rower jak pod skateparkiem. 5 km niecałe takiej rozgrzewki. Podpiąłem rower do słupka, tam jeszcze skorzystałem z kluczy, bo ciężar, który opieram na kierownicy, sprawił, że się ona przekręciła troszkę i manetki hamulców miałem za wysoko, musiałem zadzierać nadgarstki do góry, żeby hamować. No nie było to wygodne. Przejdę się kawałek niedługo, żeby te nogi troszkę jeszcze rozruszać. Słyszałem, że na Tyrolce tutaj ludzie zjeżdżają. Tyrolka, jak się orientowałem, do 135 kg, więc teoretycznie mógłbym się załapać, ale trochę miałbym stracha przy takiej wadze. No 135 nie ważę, wiadomo. Trochę bałbym się przy takiej wadze na tej linie lecieć. A i tak jeszcze pamiętacie, mówiłem przy tym pierwszym moim bieganiu 5-kilometrowym, że miałem takie wrażenie, że do niczego mi to nie jest potrzebne, że nic mi to nie da. No i jakżeż się myliłem. Już po drugim takim bieganiu 5-kilometrowym, to, że tam nogi lżejsze czuję, to jest swoją drogą, ale dzisiaj padał deszcz, musiałem się przebiec kawałek do auta z rana. No i nie uwierzycie, kurczę, zadyszki nie miałem żadnej. Naprawdę kawałek przebiegłem i w połowie byłem taki zdziwiony, nawet mówię, oj, co jest? Gdzie ta zadyszka? Gdzie te nogi, które bolały? No i to mnie właśnie dzisiaj wyciągnęło z domu. Nie miałem dzisiaj ochoty wychodzić, mega mi się nie chciało, no ale kiedy się będzie chciało? Kiedy jak nie teraz? No i dodatkowo tę formę trzeba budować i jeśli już teraz widać efekty namacalne, no to będzie jeszcze lepiej. Będzie naprawdę dobrze. Ok, pomacham sobie trochę nogami, rękami i lecę kadzielnią. Będę wam się odpalał na jakieś widoczki czy na jakieś przemyślenia. No i fajnie, akurat jedno kółeczko to równy kilometr, kończę drugie kółeczko i dopiero mi się zaczyna uspokajać oddech. Jest lepiej niż ostatnio. Najgorsze jest, jak bierzesz szybkie, głębokie wdechy i cały czas nie możesz przełamać tej takiej bariery w płucach, że czujesz, że jeszcze ten wdech nie był pełny i wtedy na chwilę, jak się przestanie, spadnie tętno odrobinę, to można ten wdech wziąć na 100% i takiej dodatkowej energii się dostaje. Oddech już ustabilizowany. Jak poczekacie ze mną do końca, to dostaniecie mały bonus, bo mam jeszcze jedno miejsce w okolicy do sprawdzenia. 2,5 km robię sobie chwilę na rozchodzenie, bo tętno już zaczęło podchodzić pod 170. Ja się dobrze czułem ogólnie, dobrze się czuję. Poza tym, że mnie już przytyka, no ale to już jest za wysokie tętno, nie chcę na takim tętnie biegać. No i tak sobie przypomniałem o komentarzach, które pod ostatnim filmem pisaliście. Trochę ich było. Jedna osoba ostrzegała mnie przed bieganiem, w sumie w ogóle przed bieganiem, nie tylko przed bieganiem z dużą masą. Opisał ten pan swoją historię. Ma teraz bodajże 66 lat i bardzo duże problemy z kręgosłupem zniszczonym. Ja mam nadzieję, że nie doczekam się takich kontuzji, chociaż w przeciwieństwie do tego pana
I w przeciwieństwie do tego, co pisałem w poprzednim vlogu, nie zamierzam biegać maratonów, nie będę się aż tak eksploatował, chyba że mi się coś w głowie zmieni. No ale jak na razie bieganie mi najwięcej daje motywacji i takich efektów. I nie zrezygnuję z tego na razie, bo jak z tego zrezygnuję, znowu nie będę robił nic, albo nie będę wymagał od siebie po prostu więcej, to skończy się tak, że tych 66 lat mogę nie doczekać. No i dzięki Wam za wszystkie ogólnie słowa wsparcia. Bardzo dużo dla mnie znaczą. Szczególnie, że pierwsze co się rzuca na myśl, jak się widzi taką osobę jak ja, to raczej jakaś pogarda i zdziwienie. No bo już to mówiłem wiele razy, przecież grube osoby nie ćwiczą, nie trenują. Tylko wysportowani mają do tego prawo, no nie? Jedna osoba też pochwaliła moje vlogi za jakość. Pytała się, co to za kamera. GoPro 11, chociaż co do tej jakości to mam zdanie różne. Raz mi się też podoba, innym razem uważam, że coś jest nie tak z ustawieniami. Porównuję sobie moje vlogi do vlogów Michała Jesionowskiego z M4K Garage, bo on też swoje vlogi wycieczkowe nagrywa tą samą kamerą, tylko u niego pewnie dochodzi postprodukcja, ale ustawienia na pewno ma inne, tego jestem pewien. No i na pewno u niego dużo lepiej obraz wygląda przy słabszym oświetleniu. Ale skoro Wam się podoba, to nic nie zmieniam. Dobra, przeszedłem się jakieś 400 metrów. Tętno spadło do 142, także lecę dalej. No niestety nie jest mi dane jeszcze te 5 km na raz przebiec. Zostało 3/4 km. Muszę złapać oddech, ale zbliża się niezła chmura. Z jednej strony ona mi trochę ratuje życie, bo mam dzisiaj założoną bluzę. Troszkę myślałem, że będzie chłodniej. A jeszcze jakby słońce świeciło, no to by już była tragedia. Ale widoki są dzisiaj piękne. Dystans wynosi 5 km. Czas to 40 minut 4. Przycisnąłem pod koniec ostatnią prostą, bo był realny czas zejść poniżej 40 minut i z tego co widzieliście na zegarku było poniżej 40 minut. Ojejku, no ta końcówka dała mi w kość. Chmury na szczęście cały czas zasłaniają słońce. Ja sobie siądę jeszcze odpocząć na tyłach amfiteatru w Kadzielni, tuż przy jaskiniach na Kadzielni, gdzie możecie sobie jaskinie pozwiedzać z przewodnikiem. To nie jest płatna promocja. Reklamować Kielce, ukochane Kielce, trzeba zawsze. Cały czas dochodzę do siebie. Miałem Was zabrać jeszcze w jedno miejsce, ale zabiorę Was już następnym razem, bo ta ostatnia prosta dała mi w kość mocno. Nie pamiętam, kiedy tak szybko biegłem i tam już puls chyba koło 180 był. Ale najważniejsze, że czas pobity. Z tego co pamiętam, ostatnio było około 43-42 minut. No to udało się z tego te 2-3 minuty urwać. I znowuż jestem uśmiechnięty. Rekord pobity. Biegło się trochę lepiej niż ostatnio, ale wcale to nie czułem się jakoś super specjalnie podczas tego biegu. Musiałem pełno razy stawać. Znaczy nie zatrzymywałem się. No stawać w sensie przestawać biec. Teren też był zupełnie inny, bo było dużo asfaltu, no i takiego twardego, ubitego żwiru. Nie wiem, jak to porównywać do tych innych miejsc. Chyba trzeba wrócić do tamtych miejsc, gdzie biegłem te pierwsze 2 biegi i spróbować jeszcze raz tam i zobaczyć, jak będzie z czasem. Ale jedno jest pewne, na pewno dzisiaj już czułem taką potrzebę, żeby wyjść pobiegać. Czułem lekkość w nogach, także ostatecznie i tak wszystko na 100% musi być na plus. Nie ma innej opcji. Pułapu tlenowego jeszcze dzisiaj nie sprawdzę. Nie wziąłem ze sobą telefonu, a zegarek nie pokazuje mi tej statystyki. Dlatego sprawdzę to następnym razem, ale wydaje mi się, że dalej będzie ten sam pułap tlenowy, czyli 26, czyli dolna granica, poniżej której już człowiek najprawdopodobniej nie żyje. Aha, pamiętacie, w ostatnim vlogu mówiłem, że najprawdopodobniej będzie trochę więcej lasu, będą kolejne osoby
razem ze mną. No i właśnie dlatego dzisiaj nic nie obiecuję. Nie jestem w stanie przewidzieć, co się stanie i można sobie planować, można mieć jakieś chęci coś zrobić, ale ostatecznie i tak życie weryfikuje. Dobra, żegnam się z wami z uśmiechem na ustach, bo po pierwsze wyszedłem na trening, chociaż bardzo mi się nie chciało, a po drugie zrobiłem dobry trening, co by nie było. Pobiłem swój czas, z oddechem było o wiele lepiej, nogi były już trochę cięższe po połowie biegu, ale to się poprawi. YouTube wprowadził taką funkcję podobno, że jak się kliknie subskrypcję, kiedy twórca zachęca do subskrybowania, to pojawią się jakieś fajerwerki. Nie wiem, nie widziałem tego, nie sprawdzałem, ale jak macie ochotę zobaczyć, co tam u mnie się dalej będzie działo, no to zapraszam do subskrypcji, a my widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć!